Co się stało? Prawie straciliśmy nasz najcenniejszy skarb. Zraj taśmę! Papier życia! Jacek, pilnuj tego jak oka w głowie, nie możesz sobie pozwolić na jakiego Ona już nabrała kolorku. Będę żyć. Życia nie ma tego, nie wiem. Choroby wysokościowej. Ale najpierw Nie ma. chciało mi się płakać. Szybciej nie chciało ci się zadziurzyć, byś wstała i byś Potem myślałam, że zwymiotuję, ale udało się nie. No już humorki wróciły, jest jedzonko. Jest dobrze. Muy bueno. Mój bueno. Żukiem przez świat. Polska wyprawa zmotoryzowana. Zapraszam na wyprawę po Ameryce Południowej. Było późne popołudnie, kiedy w końcu udało nam się przekroczyć boliwijską granicę. Pomimo zmęczenia, pełni entuzjazmu, ruszyliśmy w nieznane. Na pierwsze trudności nie musieliśmy długo czekać. Szukamy jakiejś pomocy dla Oli. Ola się bardzo źle czuje, strasznie boli ją głowa, ma problemy z chorobą wysokościową. No, szukamy jakiejś opcji najlepszej dla nas, żebyśmy zostali na nocleg i żeby to Oli pomogło. Mamy nadzieję, że jej przejdzie. Wyglądało to całkiem źle i mam nadzieję, że tutaj znajdziemy jakąś pomoc. Rozbijamy namioty tam za tym starym Chevroletem. Małą awarię. Jesteśmy w chatce, gotujemy w kuchni tej pani. Pani poradowała nas jakimś naparem z dziwnych ziółek, zrobiła Oli jakąś szaloną miksturkę, może pomoże. Zobaczymy. No oni się tu znają w tym, co mają tutaj z tym do czynienia, więc może to pomoże i ruszymy dalej, zobaczymy jutro. Nieznane nam zioła zaparzone przez Boliwijkę postawiły Olę na nogi. Jednak zanim ruszyliśmy, spotkaliśmy Josha, rowerzystę z Australii, który pokonał na rowerze 20 000 kilometrów aż z Alaski. Hi, my name's Josh from Tasmania, Australia. I'm cycling from Alaska to Tierra del Fuego in Argentina. And I've just met you guys at the border of Chile and Bolivia. Up here in the mountains. It's really beautiful. W międzyczasie Marian zmienia gaźniczek. Wyprawa bez zmiany gaźnika to wyprawa stracona. Tak jest. Tradycji musi się stać zadość. W Maroku wymienialiśmy, czyli też trzeba. Mimo zgromadzonych zapasów, okazało się, że zabraliśmy zbyt mało paliwa do pokonania tak ciężkiej trasy. Gdy tylko nadarzyła się okazja, odkupiliśmy benzynę od mijającej nas w terenówkach niemieckiej ekipy. In Peru you have, it depends. If you're out in the countryside you only get 86. If you're in a bigger town you get like 90, and in the very big towns you even get 95. But you have to go to like Lima or Cusco or so to get 95. Concepts of what's wrong.
Warunki podróży stawały się coraz cięższe. Kolejny nocleg przypadł nam w towarzystwie aktywnych gejzerów, a temperatura spadła poniżej zera. Było 40 stopni, było słoneczko, a teraz jest wieczór i piska. Temperatura odczuwalna jest 0. 0. Będziemy musieli się do siebie przytulać. Ja nie wiem, jak to przeżyjemy. Chyba dzisiaj rozstawimy jeden namiot. Napiłabym się spirytusu wręcz. Jakbyśmy się śmiali, że w Polsce mają zimę. Nie nagrywa. Nagrywa. Nagrywa, tylko operator boi się wyjść na dwór. Taki Taki kapitan. Ola, jak skomentujesz to, co się dzieje na dworze? Powiem tak, jesteśmy 4500 metrów nad poziomem morza, około 200 metrów od gejzeru. Jest zimno, mam dwie kurtki na sobie i jest. Ja mam na sobie też bluzę, kurtkę zimową. Ja nie mam Wychodzimy stąd? Trzeba iść do toalety. Nie mam posiłku, aż tyle No posiłku. ja nie muszę iść do toalety. Ja muszę. Nie muszę. Tak działa na ludzi choroba wysokościowa. To jest godzina 10 chyba. 30. Wieje kurzem. Zamarzliśmy w nocy. Jest wysoko, zimno. Głowa boli, temperatura 0 stopni w nocy. Przemarznięci, ale uśmiechnięci. Nie ma łatwo. Ale sami chcieliśmy Boliwii, to mamy. Jesteśmy w urzędzie celnym boliwijskim. Miejscowość Apacheta. Wysokość, proszę bardzo, 5033 metry nad poziomem morza. Jest żuk, my jesteśmy, żyjemy. Jakoś dajemy radę. Po bardzo ciężkiej nocy. Zmiana gaźnika na gaźnik z większymi dyszami dała skutek. Żuk zyskał, zmienił wartość mocy z 10 do 20%. Także jakoś się poturlał tutaj na górkę. Doturlał się i jesteśmy. Jedziemy dalej. Second time I went down, you broke my mind. You can tell by the way you smile. The man would knock me in my head. You can tell by the way you smile. Man would knock me dead. Let me die like a Viking. Kierowaliśmy się do słynnego jeziora Laguna Colorada, do którego prowadziły tylko bezdroża. Raz były to grząskie piaskowe szlaki wytyczone przez terenówki, a innym razem stromą pochylone kamieniste zbocza. Po tym jak w podobnych okolicznościach na Krymie żuk wywrócił się na bok, woleliśmy dmuchać na zimne. Część ekipy pełniła więc funkcję przeciwwagi na najtrudniejszych odcinkach. You can tell by the way you smile. The man would knock me in my head. Tell by the way you smile. Man would knock me dead. Dokąd wyjechaliśmy? Nie wiem co to za kraina. Jeziora są czerwone, wiatr wieje, słońce świeci, niebo niebieskie. Tam się kąpią jakieś różowe ptaki. Trzeba to sprawdzić koniecznie po powrocie. Gdzie my w ogóle zajechaliśmy? Selma, Little Rock, Birmingham, Wounded Knee, Kent State, Tenement Square. The 32nd,
32nd time I went down. Szykując się do wyprawy, zastanawialiśmy się, czy nie przesadzamy, zabierając ze sobą ciężkie wojskowe trapy. W Boliwii przekonaliśmy się jednak, że bez nich nie dalibyśmy rady. Jedynym błędem było to, że nie zabraliśmy łopaty z prawdziwego zdarzenia, tylko małą saperkę. Man would knock me dead. Let me die like a Viking. Let me live like a king. Let me die like a Viking. Or let me live like a king. Selma, Little Rock, Birmingham, Wounded Knee, Kent State, Timber Square. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Die like a Viking. Live like a king. Die like a Viking. Live like a king. Die like a Viking. Każda dotychczas znaleziona przez nas mapa Boliwii pokazywała nie tylko zupełnie inne trasy, ale nie pokrywały się nawet takie elementy jak rzeki i jeziora. Ten odcinek, pozbawiony jakichkolwiek konkretnych dróg i drogowskazów, zmusił nas do nawigacji za pomocą kompasu i ukształtowania terenu. Pokonując boliwijskie bezdroża, pył unoszący się spod kół przedostawał się każdą możliwą szczeliną do wnętrza Żuka, co dodatkowo utrudniało oddychanie na tej wysokości. Na szczęście, po paru dniach jazdy zaczęły pojawiać się rzeki i wreszcie mogliśmy zweryfikować wyliczoną przez nas głębokość brodzenia Żuka. Kolejna rzeka do pokonania przez Żuka. Lecu sprawdza głębokość.
Właśnie wyjeżdżamy z Parku Narodowego w Boliwii. Wreszcie wkraczamy na normalne wysokości jak 4000 metrów. Jest bardzo zimno, jest poranek. Tutaj za mną wioseczka, gdzie spaliśmy, opuszczona oczywiście. Jest tutaj dosyć dużo takich miejsc. Pies przypominający owca. Trzeba ogłosić jedną bardzo ważną rzecz. Dojechaliśmy do San Cristobal, pokonaliśmy cały Park Narodowy i wygląda na to, że najtrudniejsza część trasy za nami. Że dla zagraniczniaków jest 8. Nie, no to jest zapad. Tak, i Cicho, no odjedziemy, on zaraz niższą cenę da. Dobra, to... Pero es 3.74. Pero ¿por qué? ¿Tanta diferencia? No, puede ser. Pero es más que el doble, no puede ser. Mamy 100 km, więc potrzebujemy 20 litrów, 15 litrów. Lepiej mieć 25 litrów. Okej, 25. No nieważne, będziemy mieć 20, to będzie A nie możemy poprosić tych, co tu siedzą, o jeden kanister, żeby nam tak, kupili? jeżeli chcemy wziąć tylko ten czerwony kanister, to myślę, że można spoko podejść do kogoś. Ale nie tu na stacji, żeby ten ziomek widział. No właśnie, bo to się bez sensu. przyjedzie. Jakie są ceny paliwa tutaj w Boliwii? No, generalnie zależy dla kogo. Dla lokalsów, dla Boliwijczyków 3,74, a dla obcokrajowców 8,64 czy coś takiego. Także w ogóle więcej niż podwójnie jak dla Boliwijczyków. No ładnie, ładnie. Nie dajemy się zrobić w jajo. Więcej niż w Unii Europejskiej. Tu jest na dole cena za litr. Tak się robi interesy. Tak się robi interesy. Jechał za nami terenówką i wiedział, czego potrzebujemy. Chce nam sprzedać wachę. Na razie wydaje, że chce nas wyprowadzić na stację, ale... Jeszcze chwila i pozna się na nas. Pytamy miejscowych, czy nam kupią taniej paliwko. Może tam do tych. To właśnie... No? 5 litros. No querían vender más. De vender me vendían, pero lo que pasa es que me piden fotocopias de carnet. Oh. O sea, mi carnet, nadie quería la copia, nadie. Kupiliśmy taniej benzynę od jakichś mieszkańców San Cristobal. Będziemy tankować zamiast za 8 bolivianów za 5. Dawajcie ten kanister. Mamy tyle żukowej trasy. Tak twierdzą. O nie, będę śmierdzieć. Wszyscy śmierdzą. Szukać pobasów już. No nie na buty, kurwa, błagam, Jak dziewczyny chcą zmienić kolor paznokci, lakieru na paznokcie, to wtedy asystują przy nalewaniu benzyny do żuka. Trzeba wtedy zmywacza. To ja podstawię swoje stopy, to może mi się zmyje. Nic się nie zmyje. Nagle ci rozpuści sandały. Jak ty nie pomalujesz paznokcie na niebiesko, w Chile na żółto. A w Boliwii bezbarwne. Tak, w każdym państwie jest inny kolor benzyny. W Argentynie niebieska, w Chile ciekawe jaki będzie w żółta, a w czerwona. Boliwii jest przezroczysta zupełnie benzyna. Feeling kinda lonely, gonna be down for only a few days at the most. I realize it's early, but I'm getting kinda squirrely, so I go downstairs for a tour. I'm drinking glasses, drinking faster, pretty soon I think I'll last. I tak udało nam się pokonać najtrudniejszy odcinek naszej trasy. Jednak już następnego dnia Żuka czekało spotkanie z jego największym wrogiem, solą, na największym solnisku świata. Rolling, reeling, feeling, something drunk and coming. W następnym odcinku Musimy poodkręcać parę rzeczy do spawania. Śniadanko na salarze, po mistrzowsku, po królewsku. Thinking every minute I have to spend in my home.
boliwijskich dróg. W 2 miejscach się bagażnik rozpierdzieli. Masakra. Bumping in my chest and ringing in my ears. To start a conversation of a call a barricade and order up around the doors. A woman walking by me talking every time the snag is stop you. She's mad I'm laughing in my phone. But yes, I ain't its master, but I guess I must have asked her something. Go back, cause we're going home. I got to rock it, roll it, reel it.